Cześć! Witam Was na kanale Captain Chocolate Cake. Dzisiejszy temat jest bardzo często pomijany, a z mojej perspektywy bardzo ważny, gdyż kupa welona może nam powiedzieć bardzo dużo o jego stanie zdrowia. Zaczynamy! Jak powinna wyglądać prawidłowa kupa? Prawidłowa kupa powinna być krótka, zbita, tonąca i w kolorze tego, co jadła nasza rybka. Czyli jeśli przykładowo jadła marchewkę, kubka może być lekko czerwona, jeśli groszek zielona, a jeśli pokarmy bogate w białko czy granulat, bardziej brązowa. Ważne jest to, żeby kupa nie ciągnęła się kilometr za welonem, tylko sama odpadała. Tutaj na chwilę się zatrzymam i wyjaśnię kilka kwestii. Welony stworzone są tak, że nie mają typowego żołądka, a ich normalna, naturalna rutyna to przeszukiwanie cały czas dna w poszukiwaniu pożywienia. Więc stworzone są do tego, żeby jeść nieustannie, ale małe ilości pożywienia. Możemy zauważyć, że jeśli wyrośnie nam glon w akwarium, to one będą sobie próbowały go skubać, a jeśli mamy piasek, to będą go przeszukiwać w poszukiwaniu pożywienia. To jest zupełnie naturalne. Dlatego też w warunkach akwariowych powinniśmy mieć to na uwadze i nie przekarmiać welonów. Lepiej karmić je mniej, a częściej niż raz a porządnie. Niejednokrotnie też w swoich filmach wspominałam o tym, jak bardzo welony są skompresowane. Ich organy wewnętrzne są bardzo mocno ściśnięte z racji tego, że właśnie mają taki wygląd. Porównajmy welona do karasia, chociażby do karasia ozdobnego. Wszelkie problemy z trawieniem mogą prowadzić do zaburzeń pławności. Dlatego tak duży nacisk kładę też na wybór odpowiedniego pożywienia w swoich filmach. Przede wszystkim musimy się skupić na tym, żeby to był pokarm tonący i zawierający dużą ilość błonnika. Młodsze osobniki mają większe zapotrzebowania na białko, jednak nie powinno ono przekraczać 30–100% w diecie. Dorosłe, starsze rybki lepiej się czują na pokarmie głównie roślinnym. Tak przynajmniej odżywiałyby się w naturze, skubiąc liście, nadgryzając roślinki itd. Oczywiście w diecie też nie może zabraknąć białka. Możemy je zapewnić podając im jedzenie żelowe, dobry granulat albo różne mrożone robaczki. Dobrym pomysłem jest też karmienie naszych ryb groszkiem, przynajmniej raz na tydzień. Musi to być oczywiście groszek ugotowany, obrany ze skórki i rozdrobniony. Groszek nie jest magiczną różdżką, ale ma dwie ważne cechy. Jest tonący i zawiera błonnik, co znaczy, że pomaga wypróżniać się naszym welonom i oczyścić ich wnętrzności ze wszelkich złogów. Czasami po groszku możemy obserwować dłuższe niż zwykle kupy, a nawet z bąbelkami, ale o tym za chwilę. Co jednak powinno nas niepokoić? Po pierwsze, długa biała kupa. Zacznijmy od tego, że ryby używają, czy nasze welony używają specjalnego śluzu, który pokrywa ich jelita i używają go właśnie, żeby pomóc przetransportować pokarm do wyjścia. Jeśli zdarza się tak, że rybka nie je z jakiegoś powodu wystarczająco dużo, robią właśnie takie puste kupy, które są dosyć białe, długie i ciągnące, czasem przezroczyste. Jeśli tak jest, to musimy zwrócić uwagę, dlaczego rybka nie je. Tutaj możliwości jest kilka. Musimy zwrócić uwagę, czy ma może za dużą konkurencję podczas karmienia i nie dostaje wystarczającej ilości pokarmu, a może nie je, bo jest zestresowana i to może świadczyć o jakiejś chorobie. Musimy też zwrócić uwagę na temperaturę wody. Czasem za wysoka temperatura strasznie nakręca metabolizm ryby i kiedy nie dostaje odpowiedniej ilości pokarmu do swojego metabolizmu, też będą pojawiać się takie kupy. Jeśli ta biała kupa, długa, rusza się, to mogą być to pasożyty wewnętrzne. Ale też to jest dosyć zdradliwe, bo wiadomo, że nasza woda w akwarium krąży, jest cyrkulowana przez filtry, cyrkulatory itd. Więc jeśli mamy podejrzenie, że mogą to być pasożyty, najlepiej złowić taką kupę i wsadzić do szklanki i obserwować, czy się rusza. Na 99% to nie będzie się ruszać i możemy wykluczyć pasożyty. Oczywiście też, żeby stwierdzić pasożyty, najlepiej byłoby zbadać kupę pod mikroskopem, ale kto z nas ma mikroskop? Warto też dodać, że pasożyty dają też szereg innych objawów, więc jeśli mamy jakiekolwiek podejrzenia, że jednak biała, długa kupa może być spowodowana infekcją pasożytniczą, to musimy zwrócić uwagę na zachowanie ryby i na inne potencjalne sygnały ostrzegawcze. Taka długa, biała kupa też może być sygnałem stresu. I właśnie stres może być z różnych przyczyn, na przykład związany z transportem,
z osłabieniem odporności, ale także z inną infekcją, nawet bakteryjną, jakąś infekcją wewnętrzną. Tutaj po raz kolejny najważniejsza jest obserwacja naszej ryby, żeby wykluczyć inne ewentualne przyczyny. Numer 2. Pęcherzyki powietrza. Czasem możemy zaobserwować, że ryba robi kupę z pęcherzykami powietrza i tak dzieje się często u ryb karmionych na przykład płatkami, które zasysają powietrze i połykają powietrze z powierzchni wody, ale także tych, które mają na przykład przewlekłe problemy z pęcherzem pławnym i również połykają bardzo dużo tlenu z powierzchni. W ten sposób, wydalając kupę z bąbelkami, po prostu welonka pozbywa się nadmiaru powietrza, który nagromadził się w jej przewodzie pokarmowym. Zwykle takie kupy wypełnione powietrzem nie toną, tylko dryfują sobie gdzieś na powierzchni wody. Inną możliwą przyczyną pojawienia się takich bąbelków jest reabsorbowanie ikry. Czasem z różnych powodów może się zdarzyć, że samica nie może uwolnić ikry i wtedy musi ją tak jakby absorbować i do układu trawiennego. Zdarza się tak, na przykład jeśli musi użyć tej ikry na energię własną do życia. Kupa z ikrą zazwyczaj jest taka biaława, ma bąbelki, jest długa i zygzakowata. No i występuje tylko u samic. Numer 3. Normalny kolor, ale bardzo długa kupa. Długa kupa, ale w normalnym kolorze, czyli odpowiadającym temu, co nasza welonka jadła, zazwyczaj świadczy o przekarmieniu. Zazwyczaj w takim wypadku wystarczy tylko wstrzymać się od intensywnego karmienia przez jakiś czas, żeby wszystko wróciło do normy. Musimy pamiętać, że przekarmienie może być bardzo niebezpieczne dla naszych welonów. Nie tylko wpływa negatywnie na ich zdrowie, ale także na parametry wody, a także niezjedzone jedzenie może też dodawać amoniaku do naszego cyklu oraz zmęcić wodę. Czasem też przekarmienie i słaba filtracja powodują bardzo duży wzrost glonów w akwarium. Czasem też po ogroszku można obserwować dłuższą niż zwykle kupę i wtedy jest to właśnie objaw, że rybka się oczyszcza i to raczej nie powinno nas szczególnie martwić. Numer 4. Biegunka. Biegunka u ryby nie zawsze jest widoczna i czasem możemy ją poznać po tym, że woda robi się dosyć brązowa, zmienia kolor, albo jest właśnie podbarwiona na brąz, albo nawet na taki krwisty kolor. Biegunka zawsze jest bardzo złym oznakiem. Czasem może się zdarzyć, że niewłaściwy pokarm lub toksyny w wodzie mogą spowodować biegunkę. Jeśli zmagamy się z problemem toksyn w wodzie, jest bardzo fajne angielskie przysłowie. Brzmi ono "Solution for pollution is dilution", czyli żeby pozbyć się zanieczyszczenia, musimy rozcieńczyć wodę. To znaczy, że podmianki wody nam w tym pomogą. Jeśli niewłaściwa dieta lub wpadło nam do akwarium coś, co nie powinno tam wpaść, to oczywiście musimy zrobić dużą podmiankę wody albo zmienić pokarm. Niestety z biegunką jest taki problem, że bardzo szybko może pozbawić naszą rybę elektrolitów i wtedy dochodzi do różnych objawów neurologicznych. Wtedy ryba może się dziwnie zachowywać, może się kręcić w kółko, obracać się itd. Także musimy znaleźć przyczynę jak najszybciej i zacząć działać. Nie zawsze niewłaściwy kolor czy kształt kupy będzie sygnalizował jakieś problemy. Jeżeli jednak widzimy, że niewłaściwa kupa pojawia się często albo u wielu ryb w tym samym akwarium, to na pewno należałoby się bliżej przyjrzeć i poszukać przyczyny. Ja osobiście odradzałabym leczenia ryb tylko na podstawie obserwacji ich kupy, chociaż czasami jest to pierwszy wyznacznik, jakiś pierwszy sygnał ostrzegawczy, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Podstawą zdrowej kupy jest dobra i zbilansowana dieta, zawierająca dużo błonnika. To tyle na dziś, jeśli zainteresował Was ten temat, a także jeśli macie jakieś przemyślenia, to oczywiście komentujcie. Dziękuję za obejrzenie. Już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek, który będzie mega.